No i dzień dobry, dobry wieczór. Tak coraz więcej rzeczy jak gdzieś tam kupuję sobie do domu, to zaczynam zwracać na to uwagę, czy to jest smart home, czy nie, bo faktycznie daje to jakąś tam wygodę, bardzo dużo możliwości, na przykład kiedy oszczędność prądu, kiedy wychodzicie z domu, urządzenie zostanie włączone, to możecie sobie je zdalnie wyłączyć. No i zacząłem też właśnie szukać sobie gniazdek pod smart home. Temat jest dosyć szeroki, bo tego jest naprawdę mnóstwo, ale poczytałem trochę opinii, stwierdziłem, że jedno przetestuję sam i trafiłem na Amazonie na gniazdko firmy 8Tree. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, wybaczcie jeśli nie. I potestowałem sobie je, żeby też Wam tutaj nie sprzedawać tandety. Potestowałem sobie je, kupiłem sobie teraz właśnie następny taki zestawik. Teraz chcę Wam to pokazać, bo mam tutaj i gniazdko, i listwę zasilającą na 3 gniazda. Taki mały unboxing. No i tutaj mamy listwę zasilającą na 3 gniazda. Tak jak widać nawet tutaj po oznaczeniach, ona pracuje sobie i z Amazon Alexa, i z Google Asystentem. A tutaj mamy pojedyncze gniazdko. Jest tutaj gniazdko, jest prosta instrukcja obsługi. No i zobaczymy teraz jeszcze listwę. Tutaj też szybka instrukcja, informacje. No i sama listwa. No i tutaj na listwie mamy włącznik. I tak samo tutaj na gniazdku, tu mamy włącznik. Podłączenie tego jest dziecinnie proste. Wystarczy tak naprawdę wpiąć wtyczkę do gniazdka. I już widzimy, że ona zacznie mrugać, kiedy ją sobie włączymy. Jeśli nie mruga, zawsze możemy ją zrestartować, tak żeby się zaczęła łączyć nam ze sprzętem. Przytrzymanie dłuższe tego przycisku powoduje, że ona się resetuje, więc teraz już po wciśnięciu tego przycisku wchodzimy do aplikacji Smart Life. Musicie tą aplikację mieć zainstalowaną. Mam już tutaj jedno gniazdko właśnie dodane, takie samo, sypialnia audio i tam mam włączenie audio w sypialni. I teraz tutaj klikamy tylko plusik, dodaj urządzenie. On sobie teraz wyszukuje urządzeń w pobliżu. I już zobaczcie, znalazł mi gniazdko. Dołożymy jeszcze tą listwę i ją włączymy. Tu też ją przytrzymam chwilę. I już ikonka miga. W ten sam sposób jak dodałem gniazdko, dodałem tutaj listwę. Ona już jest widoczna i gniazdko, i listwa. Mam już dodane tutaj informacje o swojej sieci Wi-Fi. Za pierwszym razem będziecie musieli to też zrobić, czyli nazwę sieci i hasło. Mam już oba urządzenia dodane i teraz wystarczy wejść w którekolwiek z nich i powiedzmy, że na razie nazwę je, powiedzmy, że oświetlenie. I już mogę je włączać, wyłączać za pomocą aplikacji. Tutaj, kiedy wejdę w listwę, tak jak widzicie, mamy 3 gniazda, bo muszę je włączyć, więc każde z osobna możemy wyłączać i włączać. Teraz tego nie widać, ale tutaj na tym, tu jest troszeczkę za jasno, ale tutaj na tej listwie są 3 lampki, każda symbolizuje włączenie i wyłączenie. Teraz, kiedy gniazdka mam już dodane tutaj w aplikacji Smart Life, wystarczy, że przejdę do aplikacji Google Home i od razu już mam te 2 gniazdka, czyli gniazdko i listwę już mam tutaj dołączone. I tu mam zasilanie całej listwy, a tu jeszcze pojedynczo mogę sobie wyłączać. Każdą z nich mogę sobie nazwać, czyli na przykład zasilanie 2. No i on od razu już tutaj mi je sortuje alfabetycznie. W samej aplikacji Smart Life macie jeszcze dużo możliwości dodatkowych, w które ja się jeszcze nie zagłębiałem. Tutaj macie możliwości ustawienia czasu, sprawdzania przepływu prądu, ile przez dane gniazdko przepłynęło, natomiast część z tych funkcji jest płatna. Ja jakoś z nich nie chcę korzystać, wystarczy mi to, że na razie mogę je włączać. Więc jeżeli macie chęć podłączyć sobie coś takiego u siebie, to nie jest droga sprawa. Gniazdko kosztuje coś tam około 35 zł. Jeśli się mylę, to tutaj gdzieś zobaczycie cenę. Listwa kosztuje około 70 zł. Mój link polecający macie na dole w opisie. Jeśli z niego skorzystacie, będę Wam wdzięczny. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Dzięki, ja sobie idę to ustawiać gdzieś w domu. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć.